bilety zapłaciliśmy 3 euro każdy. To jednak nie nasz pociąg. Chyba. To był nasz pociąg. Już jedziemy. Z jedną stację przyjechaliśmy, bo chyba ludzi, ale teraz się zluzowało i jedziemy dalej. Dotarliśmy do Kyoto i idziemy coś zjeść, bo nie zjedliśmy jeszcze. A w ogóle mamy zameldowanie niby od 16 i nie wiemy, gdzie zostawić bagaże. No, ale napisałem do tej słupki, czy możemy zostawić je wcześniej, więc no, czekamy na odpowiedź. Ale musimy dymać z tymi walizkami na dół. Wpadliśmy na śniadanko. W końcu znalazłem jakąś normalną bułkę z normalnym pieczywem. Mam jeszcze jakiś coś z bekonem, jakieś 2 małe śmieszne te. A Batka ma warzywną jakąś. Tak, taką. a to jest tost pizzowy w jajku. Okazało się, że możemy zostawić bagaże po 11 i potem się zameldować, bo mamy jeszcze dzisiaj wycieczkę z Kazu po Kyoto. Jesteśmy z Kazu znowu. Thank you very much. See you again. W Kyoto idziemy, mamy wycieczkę, idziemy zwiedzać. Kazu nam pokaże kilka ciekawych miejsc, potem coś zjemy. Kazu, we found in Kyoto Okay. Polish restaurant with pierogi. We told you pierogi. Oh, really? Yeah. You can try pierogi in Kyoto. Yes, please tell me. Easy. You guys can eat it in your country. Yeah. So that's why. Yeah. Kupiliśmy bilety na metro, ale będziemy jechać autobusem, bo ponoć lepiej tak dojechać. W autobusie kupuje się bilet i za każdym razem to jest 200 jenów. Chyba niezależnie od tego, od odległości. Doesn't matter how long we are with the bus? Always 200? $200. Always. Yes. Like Or if you go far away, then you have to pay more. no, it depends on the place, but if one stop is also 230. Yeah, but 10? Tank is also 230. More probably it have to pay more. Okay. Taka bardziej tradycyjna zabawa, nie? 車内事故防止のためお降りの際はバスが止まるまでそのままお待ちください。 No For tutaj your da. safety, please remain as you are until the driver opens the door. Because Yes. we didn't see many like supermarkets in Osaka. Only 7-Eleven, Lotto, and only small stores. How is this in Japan? Actually, so we have a supermarket a lot, but we have many brands. So that's why the Kyoto has also supermarket, but not too much. Like a convenience store is more. So that's why. And how about the prices? Is here like more expensive than in supermarket or no? Supermarket is more cheaper than convenience store. Okay. So actually, I prefer to go to the supermarket. So, but like a convenience store is more kind of like an agency, or if I'm so tired, so I'm gonna go to the more like close, like a supermarket or like convenience store. And where do you buy vegetables? Sorry. Like in supermarket or in like market on the street? It depends on the like merchandise, because like some vegetable is like a street like a shop is like vegetable is already like a spoiled or something like not good stuff. So I don't buy that because I prefer to buy the like a supermarket. But supermarket is everything like a rich. Okay. So that's why. Yes, meaning like a kind of like a dog
So he guards this building? Yes. Okay. So kind of like a god and dog. Okay. And also, so you guys know like raccoon is also kind of like a yokai is Japanese monster. Okej. So raccoon is like a changing like a style. Okay. So that's why. So they also The fight with the ghost. Yes, like a Okay. ghost and evil. Yeah. Yeah. Yes, this is a yokai too. Yokai is a Japanese monster. So many. Yes, this Okay. is also like a Japanese like a monster. Okay. Yes, and this is like we call the name like a yokai street. It's a Japanese monster street. To na przykład ludzie naklejają coś takiego, żeby ochraniać swój dom. Yes. So actually, this meaning has a kind of like a protecting from the evil spirit. Okej. I think they have like a yokai street. Aha. So that's why. okay. So have to protect like a house. Muszą chronić dom przed złymi duchami. Na tej ulicy mieszkają potwory, więc dla bezpieczeństwa naklejają właśnie takie znaki. They also have like a Okej. Idziemy teraz zjeść mochi. Ponoć dobre. Kazu znalazł. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem, ale spróbuję. Niech zrobię mochi stracciatella. Tu panie kręcą kulki. I tutaj mają panie takie właśnie coś innego. I jedna pani rzuca tym, a druga pani kręci kulki. Jedna pani wsadza do środka to jasne. I później kręci z tego takie kulki. I to już jest zamówienie, a jeszcze jedna pani nakłada takie ciastko. Dostaliśmy herbatkę. Hi, so this. Hi, mitsu. This is mochi and this is mochi. This is a mochi, and also this is a mochi, but this is like a beans powder, No. and this is inside the mochi. Okay, I the saw. outside is Okay, I saw. red beans. Okay. Yes. To jest na zewnątrz fasola czerwona, a w środku jest to białe. Dziwną konsystencję to ma. Ale dobra. I tu jest jakiś puder z fasoli. Wszystko to jest z fasoli, tak? To jest wszystko z fasoli zrobione. Chyba tak. Jak smakowało? Super było. Bardzo mi się smakowało. Ten sklepik ma 342 lata. Already 250, almost 50 years old, like keep to like kind of. W Kyoto jest ponad 4000 miejsc jak to. Takich świątyń. Good? Zajebisty ogór. Ogóra kupiliśmy, bardzo dobry ogór. Na patyku. Tu są mochi różne, można popróbować. Tu na przykład mamy ciasteczka z maczą. To bardzo dobre. To też fajne, chrupiące. No właśnie chciałem. Aha, bo tam Z takim nadzieniem. Ale ten sezamowy też jest super. dobre. Tam jest jeszcze truskawka, taka słodziutka fajna. Good. But actually, this one, the expiration is around the 7 days or 10 days. Okej. Że jest tu trochę takich sklepików, to sobie można popróbować różne rzeczy. Herbatkę rozdają za darmo. Byliśmy w takim, gdzie są ostre rzeczy i było bardzo fajnie. Wtedy nic nie nagrałem, bo byłem zbyt zaoferowany tymi ostrymi rzeczami.
No i trochę przypraw kupiliśmy. Jakiś taki olej chili. Bardzo dobry. Actually, so long time ago, so we have Chinese culture too, and Japanese culture, Chinese culture, and mix. And also, like 5 fingers is looks more power. And also, like 5 fingers have meaning, like more like a king. So high level. So that's why. So they made a 5 finger like Japan style. Okej. Jesteśmy w restauracji. Zamówiliśmy sobie po takim zestawie. To jest sashimi, jest? Jest sashimi. Zresztą to różne jakieś rodzaje owoców morza, ryb i będziemy sobie zajadać. Po piwko wzięliśmy też i tutaj jest lada, tutaj panie przygotowują. Pokaż co to za piwko. Tata na pewno będzie chciał wiedzieć. Takie tata, Kirin. Dostaliśmy nasze sashimi. Tutaj mamy rybki różne. No to na pewno jest łosoś. To są eskalopki. To jest chyba tuna. Mamy jeżowiec. To jest jeżowiec. Wasabi. I pod spodem jest ryż. Do tego jest zupa miso i sos sojowy. I tutaj jeszcze można sobie wziąć. To jest imbir. Tak mi się wydaje. Nie? I co? Dobre? Dobra, to jest dobre. Co to jest? Jadłaś teraz? Nie wiem co. To jest chyba fatty tuna, tłusty tłumczyk jakiś. Dobra, próbujemy. I taki zestaw kosztował nas 2000, czyli 12 euro. Dzień dobry. Wczoraj nic już nie nagraliśmy po naszym jedzeniu, ale było wyśmienite. Bardzo dobre było. Pożegnaliśmy się z Kazo i wróciliśmy do hotelu trochę odpocząć. No, chociaż i tak trochę posiedziałem, Betty poszło spać. No, ale jest godzina 11:40, bo robiliśmy pranie jeszcze i teraz idziemy coś zjeść. Mamy w planach dzisiaj odwiedzić parę świątyń, iść na jakieś zakupki, bo wczoraj jeszcze chodziliśmy i znaleźliśmy second hand shopy z fajnymi rzeczami. Na przykład Tak. Beatka sobie kupiła koszulkę z aliena z kotem, Kot który nie są gryzie się aliena i dzisiaj też chcemy tam wstąpić i sprawdzić, czy coś nowego znajdziemy fajnego. Taką dzielnicę mamy fajną, spokojną, zupełnie inaczej niż to w Osace wygląda. Przedmieścia takie, no. Bo w centrum, jak byliśmy wczoraj w Kyoto, w centrum to było więcej osób niż w Osace. Też mi się tak Tak, wydaje. no. Jezus, mega, no. Nagle wszyscy zaczęli łazić, ej. Dobra, idziemy szukać naszego jedzenia. Tutaj często w restauracjach dostaje się taki kod QR, który trzeba zeskanować i nam to w ogóle nie działa, ale połączyliśmy się z ich siecią Wi-Fi i tak mniej więcej to wygląda. Po prostu wybiera się, co się chce zamówić, wpisuje się swoje imię, no i tyle. I teraz wybieramy nasze jedzonko. Zamówiliśmy już, udało się, zupki. W moim pikantnym ramenie nie wiem, czy było jakieś dodatki, więc zamówiłem jeszcze dodatki, więc tak, żeby nie więcej. Ciężko tu jest, żeby coś było niedobrego.
Nawet jak nie wiesz co zamawiać, to zwykle jest dobre. Ale też dużo takich lokalnych produktów jest, tak mi się wydaje, nie? Więc myślę, że będzie dobrze. Batka zamówiła coś brzoskwiniowego i dostała taką fajną lemoniadę. Bardzo dobre. Brzoskwiniowa taka, nie? Super jest. Myśleliśmy, że to herbata będzie, ale przyszła lemoniada. Jako dodatki ma się też jakiś taki olej. Olejowaty coś, nie wiem jeszcze. I tu jest pasta. Tutaj jest pasta chili. No i sos sojowy. W tej dużej puszce jest pieprz. Beatka mówi, że moje ostre. I teraz się już chce spać. Beata jeszcze nie dokończyła. Nie dasz rady? Wzięłam mniej makaronu. A no zaraz. Chyba nie dam rady. Ja nawet nie dam rady już dojść po mnie. Zwykle to nie ma miejsca, to ja dojadam. Ale nie, to jest naprawdę mega sycące. Z powrotem do hotelu na drzemkę. No chwilę, no 5 minut. Także przy wyjściu z restauracji trzeba wziąć ten kod QR, dać pani i ona zeskanuje i wiemy ile zapłacić. Co to był za ramen? Taki, że musieliśmy 2 godzinki pospać. Jest godzina 14:40. Ale odpoczęliśmy chociaż Poczęliśmy, trochę. tak. No. Zregenerowaliśmy siły i ruszamy dalej. Idziemy zobaczyć zamek Niu. Pełno karpi tam pływa. No, ładnie, fajnie. Tak, insert points in the bamboo tube. Idziemy na zamek Nidzio. Kupiliśmy bilety. 1300 jenów jeden, czyli 8 euro chyba. Możemy wejść pooglądać to możemy na zewnątrz i wejść do środka. Z tego co wiemy, to tutaj Shogun sobie urzędował. No jest coś takiego podobnego jak Osaka Castle. Zamek w Osace. Tam też był Shogun. W środku zamku. Nie można tam nagrywać, trzeba zdjąć buty. Tak, trzeba chodzić tam na boso albo w skarpetkach. I ogólnie zamek ten został odrestaurowany całkowicie w 2011 roku. Według tej ploteczki, którą mamy. W niektórych pokojach były murale. W jednym z pierwszych pokoi były murale tygrysów, ale te tygrysy były trochę krzywe. I się okazało, że to dlatego, że Japończycy nie ma tutaj tygrysów. I się okazało, że to dlatego, że w Japonii nie ma tygrysów, więc oni nie wiedzieli, jak tygrysy wyglądają. I bazowali swoje wyobrażenia na chińskich rysunkach. I po prostu je przekalkowywali, trochę coś tam pododawali swoich rzeczy, no i tak wychodziły im właśnie takie ala tygrysy. Czyli wychodzi na to, że Chińczycy też nie wiedzą jak wyglądają tygrysy. Tylko Nie, no. myślają. Oni bardziej wiedzą niż Japończycy na pewno. Ale to jak głuchy telefon. No, Zaczniesz prawda. od jednego zdania, a skończysz na czymś zupełnie innym. Tak samo z przerysowywaniem tygrysów. Ładne, aczkolwiek wolę atrakcje typu nie ma ludzi, możesz pokarmić karpów. Całkiem spory ten teren, nie spodziewaliśmy się, że jest taki spory. Ogromny. Może drzewka. Drzewko, nie? Nie, one są tak specjalnie wcinane jakoś i że na starym, widzisz, na jednym pniu odrasta kilka innych.
Aha, Ale super. kto to wymyślił? No oni, to się jakoś nazywa, ale nie pamiętam tej nazwy. Jesteśmy w Okazaki Jinja Shrine. Jest to hram, świątynia, kompleks taki świątynny z króliczkami. Pełno króliczków. Ty temu małemu dawałeś? Ja też tam małemu. Co jakiś czas można spotykać takie butelki koło domów. Chodzi o to, że światło, które świeci, odstrasza psy i koty, żeby nie sikały na to. Co? Taki kalejdoskop się tworzy po prostu i te promienie słoneczne No. jakby odstraszają psy i koty i nie sikają na to. I ogólnie w okolicy też nie sikają po prostu. Byliśmy w sklepie, kupiliśmy środki na komary przeciw komarom i przed komarami, jakiś spray, bo nas tak pogryzły, że więc jeżeli kiedyś w Kyoto, to się nie zatrzymujcie, tylko idźcie. Jak się musicie już zatrzymać, to pomyślcie o sprayu na komary, bo gryzą. Ale testujemy dwie opcje. Jedna to jest taki plasterek, a druga to jest taki kremik, jakby w pieczątce się go nakłada. Ogólnie w Kyoto tutaj mamy takie całkiem nowoczesne te budynki, ale one są niskie i tutaj nie będzie drapaczy chmur. Nie można czegoś takiego tutaj budować ze względu na to, że jest właśnie ponad te 4000 świątyń, więc nie można ich zburzyć, nie można ich zniszczyć. Dlatego wszystkie jakieś plany na budowanie większych, wysokich budynków albo na jakieś inne linie metra, no niestety nie mogą dojść do skutku. Właśnie przez to, że są świątynie i jest to bardzo chronione tutaj. Znaczy wysokich budynków nie ma, no są, tylko No ale to nie, takich nie takie... drapaczy chmur jak w Osace na przykład, nie? Dokładnie. Są jakieś gry zabawy. Okej. Patrz. Taka miejscóweczka z lampionami. Proszę? Proszę. Przyszliśmy do kociej kawiarni. Zobaczyć, jak to tutaj wygląda. No. Cześć, kicia. Proszę. Łyżeczkę wezmę. Tu mam, patrz. Te, co mają obruszki, nie mogą, nie? Ale tu nie ma żadnego takiego. Tej się daje głaskać. Fajną mają tą autostradę tu zrobioną. Aha. Questi stati sono state parliamo con noi. E lui mi dice: Jesteśmy w restauracji z sushi i siedzimy bez butów. mi diceva se tu stai male, I nie wiemy jak się zachować. perché il poliziotto non ha potuto Pan przed nami jest sushi master i robi sushi nam. Zamówiliśmy 2 zestawy i zupę. I po piciu. Pani nam na postę. Na początku też dostaliśmy takie ręczniczki ciepłe i musieliśmy wytrzeć ręce. Fajnie, bo jest dużo kawałków bez nori, bez tego liścia. Tylko Nic nie jest są właśnie nic. sam ryż i Bierze włożone. ryż, robi z tego kulkę i kładzie właśnie ten kawałek ryby czy czegoś. Nie ma takiej zwykłej roli.
シェフレコメン10ピースおわさび1歳どうぞ Arigato gozaimasu. To już dostaliśmy pierwszy set zabawki. To jest chyba tuńczyk, tu jest łosoś, tu jest nie wiem co i nie wiem co. Ale wygląda fajnie, bardzo świeżo. Jest to rekomendacja szefa, więc nie wiemy co tu jest. Szef rekomendował. A to właśnie powiedziała, że jak się kończy posiłek, to jeżeli zostało tak podane, to tak też trzeba oddać. Czego nie wiedziałem. Tak wygląda to miejsce, w którym byliśmy. Tutaj na tablicy mamy też wypisane, jakie sushi było. Na pewno mieliśmy tuńczyka, mieliśmy też makrele. Ja miałem jakieś maki. Na pewno miałem uni, to mi smakuje, też z jeżowiec. Wczoraj w sashimi mieliśmy też właśnie tą ikrę łososia. Też mi to smakowało. Co słabe było? To było słabe. Kałamarnica, to się żuje dużo. No, ale już coś wiemy. Będziemy następnym razem wiedzieć co próbować. Teraz wracamy do hotelu. Może jeszcze o Family Mart zahaczymy. No, fajna miejscówka. Tutaj jest chyba auto od pana, którym jeździ po dostawy. Śmieszne w ogóle. Z przodu ma zapasowe koło. No. Ohayo gozaimasu. Dzień dobry. Można też po polsku. Jesteśmy w Japonii, mówimy po japońsku. Znajdujemy się na obrzeżach Kyoto. Szliśmy tutaj 2 godziny. Pół godziny. 2 godziny. Pół. Idziemy do lasu bambusowego, ale nie do tego znanego, tylko tego, gdzie teoretycznie nie ma ludzi, ale już staliśmy w kolejce przed wejściem i się teraz płaci. No kolejka była na 5 osób. Na 10. No bo 5 par. No. I się płaci 1000, ale przynajmniej nie ma ludzi. No nie. Bo pewnie jakbyśmy poszli do tego co... Tak, no jechaliśmy pociągiem i wszyscy szli na lewo właśnie w stronę tego lasu Arashi. Ale to jest ten bambusowy, ten co najbardziej bambusowy? No To jeszcze jest jeden chyba jeszcze bardziej bambusowy. Nie, to jest tamten, ten najbardziej znany bambusowy. Okej, czyli tu niedaleko jest właśnie Tak. las bambusowy. Ale go omijamy. Chociaż później pójdziemy chyba zobaczyć te małpy, nie? Tak, to będziemy samo. w okolicy, więc możemy zerknąć jak to tam wygląda. No, ale tutaj można sobie pochodzić i nie ma ludzi. I też jest ładnie. Troszkę jednotowi. Się okazało, że to nie jest żaden shop, tylko to jest jenot. Tylko one są nazywane raccoon dog. One nie są ani raccoon, czyli shopy, ani dog, czyli psy. Proszę bardzo. Jest jenot na motorku. Jenot sumo. Jenot kapłan. Zwykły, z butelką pijak. Jenot z żabą. Jenot piłkarz. Jenot koszykarz. Jenot tam baseballista. Jenot futbolista. Jenot golfiarz. Jenot śpiewacz. I jenot tenisista. A tam nie wiem, zwykły. Nic nie robi. Tutaj też jest charakterystyka takich jenotów. Jest to taki jenot na szczęście, który zawsze się uśmiecha, jest spokojny i zdeterminowany. Bo ma belly. Widzisz? Belly. Tak. No to znaczy duży brzuszek oznacza, że jest spokojny i zdeterminowany. Taka książeczka, że jest ufny. Ogonek jest gruby, tłusty, solidne wykończenie. Saszetka na... Aha, okej. Czyli jajka to jest saszeta na pieniądze, więc przynosi szczęście, jeśli chodzi o właśnie pieniądze, o bogactwo. Butelka sake. Don't bother eating and drinking. Że co, że może dużo zjeść? No chyba tak, że może zjeść i wypić dużo. Tak, i że nic mu się nie dzieje później. Ogólnie, że obserwuje i patrzy na wszystko uważnie. Unika
różnych niebezpieczeństw i chroni. Bardzo mi się podobają te. Fajne są, słodkie No. takie. Pan miał kamizelkę z wiatrakami. Jak zobaczysz gdzieś te wiatraczki, to mi powiedz. Nie. Albo sobie kupisz czapkę z wiatraczkiem. Nie, No to nie ma wiatraczka. jak to? Ja chcę wiatraczek. To możesz sobie kupić taki na szyję. Są takie dwa. Dobra, tak kupię. No i co mnie to interesuje? Wiatraczek jest taki fajny. Ale ja ci go Wiatraczek nie jest będę taki trzymał. Cool. Aha, ale jest zabawna. Nie będę ci go trzymał. No ale to wiatraczki, jak masz w szkole, fajne dzieciaki, te cool kids, to one mają wszystkie wiatraczki. A ty jako frajer masz właśnie to takie, bo ci mama kupiła takie, bo jest lepsze, bo pani w sklepie powiedziała, że to jest lepsze, a ty nie chcesz lepszego, ty chcesz taki wiatraczek, jaki mają inne dzieci w szkole. Ale mnie to nie interesuje. Dostaniesz ten na szyję, jak będziesz Nie chciała. chcę, że masz No nie dostaniesz w ogóle. Tak to działa. O, tam jest przystanek autobusowy obok. I co, z tamtego będziemy jechać? Możemy podjechać. Ale my jeszcze na Małpy idziemy. No to możemy podjechać do Małp. Będziemy płacić 230 za jeden przystanek. No ale później od Małp jest blisko do dworca. Aha, bo to jest aż tam. No, No dobra, to jest tam niedaleko no dobra. dworca. No to kawałek jest. No, 3 km. no. Okej. Myślałem, że jest krócej. Idziemy do świątyni kolejnej. Tylko tu jest co? Tu jest dużo ludków, tak? Tak. Idziemy do świątyni z dużą ilością ludków. Betty zbiera pieczątki. Na razie tyle. Świątynia ta została zbudowana w 766 roku. Ona została przebudowana przez takiego księdza, który był wyznawcą jakiejś sekty buddystycznej. Te figurki tych wszystkich ludzików, one nazywają się rakan i zostały stworzone przez mieszkańców tutaj okolicznych, którzy jeździli w jakieś miejsce, uczyli się rzeźbiarstwa i później rzeźbili właśnie ludki i zostawiali je tutaj w świątyni. Niektóre te rakany się modlą, niektóre się uśmiechają, niektóre się śmieją, trzymają coś. Tu kto jaką miał wizję takiego tego rakana wyrzeźbił w trakcie pracy. To już w czasach współczesnych te rakany były tworzone. Kazu nam opowiadał, że cała ta jakby hierarchia dzieliła się na emperor, jak to jest? To jest cesarz. Na cesarza. I on jest największym Tak, i władcą wszystkiego. był cesarz Japonii, później byli szoguni, którzy sprawowali władzę nad terytoriami. To tacy nasi prezydenci miast. Coś takiego, no. nie? Potem byli też samuraje, no czyli taka szlachta trochę, by powiedzieć. Tak. Pewno coś pomiędzy jeszcze było, ale na dole byli ninja, Czyli taki widoki i złodzieje. widoki i złodzieje, tak. Czyli chodzili i nie mieli pieniążków, to kradli. Czyli takie polskie sebiksy. Tak. Szoguni to bardziej chyba książęta, Okej. nie? Masz króla u nas, książęta poszczególnych tych terytoriów i później masz właśnie szlachciców, nie? I to coś, tak mniej więcej by to można było odnieść. Mniej więcej. Piliśmy sobie takie urocze lody z
mleka z Hokkaido, jakoś tak? Nie wiem, jest, bo ci rosną. No. A teraz tak to wygląda. Milion ludzi. Pełno ludzi. Wracamy do siebie, idziemy robić pranie i pomyślimy później co dalej. Tu wybieramy angielski, jak chcemy kupić bilet. Dajemy to. I teraz można wybrać sobie stację, jak chcemy na JR kliknąć, albo też jak wiemy, no to od razu wybieramy za ile jenów, ale możesz wyszukać name, my jedziemy na Nio, Nicio. to za 200, tu ludzików wybieramy ile, można też dziecko albo coś wybrać. No i teraz nic się nie klika, tylko się wsadza pieniążki. Pieniążki zostają wciągnięte. Wydadzą nam resztę. Ciach i wydrukują nam 2 bilety. I te bilety wkładamy już tam do maszynki przy wejściu. Jesteśmy na sushi. Dodatkowo sushi. Ja mam taki sushi bowl. Tu są kawałki ryby na jajku. To jest taki omlet pocięty w paski. Do tego są rzeczy w tempurze, sosik, imbir oczywiście, sos sojowy i można sobie dosolić. Dodatkowo za to właśnie takie kawałki sushi. Także wszystko zjedzone. Bardzo dobre było. Polecamy tą miejscówę. To takie zestawy, każdy ten zestaw kosztował 2200, czyli jakieś 13 euro. Zjedliśmy sushi tutaj u pana, bardzo miły pan, fajnie po angielsku mówi. I akcja była taka, że zapomniałem portfela z hotelu i mówię, pójdę po ten portfel panu, no i wychodzę, a pan mnie goni, żeby mi pożyczyć rower. I pożyczył mi ten rower tutaj. Ja w ogóle pojechałem jeszcze w drugą stronę, się gdzieś zgubiłem, wróciłem, pojechałem do hotelu, jeszcze po prawej stronie jechałem, zapomniałem, że tu się po lewej jeździ. No i wziąłem ten portfel i udało się zapłacić. Jeszcze pan w ogóle na piwku nie chciał wziąć. Mówi nie. Mówi, że super będzie, jak jeszcze raz przyjdę. No niestety jutro lecimy do Tokio i no się nie uda. Następnym razem jak będziemy w Kyoto. Tak. Ale no po lewej stronie jeździć to nie dla mnie. Nawet rowerem nie potrafię.